Dzisiaj mam dla Was test Kukirin V3. Jest to elektryczny rower górski. Czy warto go kupić? Zapraszam do oglądania. Rower przychodzi do nas w sporym kartonie i musimy go najpierw poskładać. Musimy skręcić przednie koło, kierownicę, błotnik, bagażnik. Od razu też polecam wyregulować hamulce. Jeżeli się na tym nie znacie, to warto oddać go po tym wstępnym złożeniu na serwis zero do kogoś, kto Wam wszystko dobrze ustawi i poskręca. Wyglądem i budową jest to konkurent dla popularnych już modeli od Eleglide. Od razu też zaznaczę, że rama ma 17 cali i jak dla mnie przy wzroście powyżej 180 cm jest ona trochę za krótka i przy dłuższych wycieczkach czułem się trochę niekomfortowo. Dla osób poniżej 180 powinna być jak najbardziej ok. Chociaż może to też po prostu kwestia mojego przyzwyczajenia, ja lubię mieć dłuższy rower, tą dłuższą ramę. Najlepiej sami sobie sprawdźcie przed zakupem inny podobny rower w tym rozmiarze w jakimś markecie. Hulajnogi od Kukirin cieszą się ogromną popularnością i często spotykam je na ulicach. Dlatego też chętnie na testy wziąłem ten rower. A tak w zasadzie, czy na pewno jest to rower elektryczny? Jeżeli poza wspomaganiem ma też manetkę, o tym pogadamy w dalszej części. Jakość wykonania aluminiowej ramy oceniam pozytywnie. Spawy wyglądają na solidne, wyposażone jest w opony w rozmiarze 27,5 cala i są to opony z bieżnikiem w każdy teren. A dodatkowo, że to takie trochę balony, to one tłumią też nierówności. W zestawie jest już lampka, błotnik, bagażnik, więc w sumie mamy tutaj wszystko. I co ważne, waga nie jest duża, bo całość waży z baterią około 23 kg. Do tego mamy z przodu i z tyłu tarczowe hamulce, no i przyrzutki. 7-biegowe, jest to dokładnie Shimano Tourney, więc nie byle co. Tylko znana firma, więc w razie problemów raczej każdy serwis rowerowy je ogarnie. Na przodzie mamy zawieszenie hydrauliczne z możliwością regulacji, a także blokady, tak aby dostosować je do swojej wagi. Dużym plusem tego rowera jest wyjmowalna bateria. Mamy do tego kluczyk. Musimy najpierw ją odblokować i teraz możemy tą baterię wyciągnąć, co jest dużym plusem, bo na przykład jak mieszkamy w bloku, rower możemy zostawić na dole, baterię bierzemy na górę i możemy ją oddzielnie sobie naładować. Bateria ma pojemność 15 Ah, więc spokojnie wystarczy na 40-50 km zasięgu w najwyższym trybie, z najwyższą mocą. Ja to przetestowałem, więc potwierdzam, że taki zasięg jest jak najbardziej realny. Na najwyższym trybie wystarczy lekko kręcić i już mamy 40 na godzinę. No i ta prędkość jest komfortowa, jak na ten sprzęt raczej więcej bym nie chciał, chociaż jak zacząłem pedałować na maksa, to na liczniku pokazało się nawet ponad 50 na godzinę. A sprawdzałem to też z GPS na telefonie i wychodzi na to, że rower pokazuje realne prędkości. A jak będziemy jeździć przepisowo, te 20-25 km na godzinę, to spokojnie i 80 km zrobimy tutaj na jednym ładowaniu. Naładowanie baterii do pełna zajmuje 8-10 godzin, więc to musicie wziąć pod uwagę, że najlepiej podłączyć ją na noc, aby rano była pełna. Rower posiada jeden bezszczotkowy silnik o mocy 350 W z mocą maksymalną 500 W. No i moim zdaniem jest to jak najbardziej wystarczające do takiej podstawowej jazdy, nie tylko po ścieżkach zwykłych rowerowych, ale też możemy zjechać na nim w szudr i spokojnie on daje radę. Jak widzicie, na kierownicy osprzęt mamy z Shimano, więc nie ma tutaj co narzekać, no bo jest to dobra marka. Ten rower może mieć wspomaganie, ale też może być napędzany samym silnikiem tym elektrycznym, więc tutaj mamy manetkę, którą dodajemy gazu. Tutaj jest zwykły taki klasyczny dzwonek, no i tutaj jest ekran. Aby uruchomić rower, najpierw musimy wcisnąć ten przycisk i teraz mamy tutaj na ekraniku przycisk włączania, który po 3 sekundach nam się podświetla. Tutaj trochę on miga, ale na żywo wcale tego efektu nie ma. I tutaj mamy tryby, które są na rowerze. Mamy 1, 2 i 3. Na trójce możemy jechać powyżej 40 km. Tutaj w prawym rogu jest stan baterii. Jak widzicie, jest ona teraz naładowana na maksa. Tutaj mamy prędkościomierz przyciskami plus i minus. Zmieniamy tutaj nasze tryby. 1 będzie tam w granicach 20 km na godzinę, 2 to jest około 30 i 3 to 40, powyżej 40 km na godzinę. Siodełko to raczej kwestia indywidualna. Jest to najprostsze rozwiązanie, no i po tych 50 km
tyłek już mnie trochę od niego bolał. Ale pytanie jest takie, czy często będziecie robić takie długie trasy, bo na krótsze dojazdy do pracy, jak macie tam 10-20 w jedną stronę, to jest jak najbardziej ok. Kierownica ma wygodne gumowane uchwyty, ale tak jak z siodełkiem, na dłuższych trasach wbijały mi się już trochę w dłonie i tu wydaje mi się, że na to ma też wpływ krótka rama i dlatego nie miałem komfortowej pozycji. Ekranik z lewej strony daje nam możliwość uruchomienia rowera i tutaj też mamy możliwość przełączania się pomiędzy 3 trybami wspomagania, a także włączymy tu światła. Lampka na przodzie zwiększa naszą widoczność, a do tego jest też lampka przy bagażniku, która miga jak wciskamy hamulec. Z prawej strony mamy przyciski przerzutek, a także kciukową manetkę gazu. No i właśnie w świetle naszych przepisów rower elektryczny może jechać z prędkością do 25 km/h. Może być wspomagany, a nie może mieć oddzielnej manetki, bo to już jest wtedy motorower. Ale przynajmniej na razie nikt zbytnio na to nie zwraca uwagi. No i właśnie przewagą tego sprzętu nad takimi z marketu jest to, że możemy nimi jeździć całkowicie bez konieczności pedałowania, wystarczy wciskać tą manetkę. Chociaż ja i tak zawsze kręciłem nogami, a manetki głównie używałem jedynie do wystartowania. No jeżeli chodzi o to, czy da się na nim jeździć jak na normalnym rowerze, jak jest wyłączony, no to niestety nie. No bo po pierwsze ma wyższą wagę niż zwykły rower, no i mechanizm stawia lekki opór. Awaryjnie da się na nim dojechać do domu, jak się nam rozładuje, ale żeby na przykład czasami przejechać się na nim jak na zwykłym rowerze, to niekoniecznie da się to zrobić. Podsumowując, nie można od tego roweru wymagać za wiele, no bo jest to najtańsze urządzenie na rynku, więc mamy tutaj może jakieś tam tańsze podzespoły, są tu chińskie baterie, a nie LG czy Samsunga, ale mimo wszystko moim zdaniem jest to bardzo dobry rower, szczególnie właśnie w tej cenie w granicach 3500 zł. No i w sumie niektórzy kupują za tyle sam zwykły rower, a tutaj mamy rower z baterią. Swoje zadanie spełnia, jeździ, daje radę w terenie, daje radę na normalnej drodze. Nawet pod jakieś mocniejsze wzniesienia na nim wjedziemy. Jeżeli macie problem z wjechaniem na takim zwykłym rowerze, no to dzięki tutaj temu dodatkowemu napędowi, no to będzie Wam zdecydowanie łatwiej. Ja ten rower dostałem bezpośrednio od Geekbuying, więc to muszę Wam powiedzieć, ale nie jest to materiał sponsorowany, producent nie zapłacił mi za ten test, no i też nie miał wpływu na moje wrażenia, więc przedstawione tutaj opinie i testy są moimi własnymi, sam sprawdziłem ten rower, no i też mówię o tym Wam w materiale. Jeżeli jesteście zainteresowani nim, no to śmiało, ja link umieszczam Wam w opisie, tam będzie też na pewno jakiś kupon rabatowy, więc jak coś to polecam kupować z mojego linku. Zachęcam też do zaglądania na naszą stronę na Facebooku, na naszą grupę Hulajnogi Elektryczne. Co prawda o hulajnogach, ale spokojnie o rowerach elektrycznych też możemy tam pogadać. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało tam zaglądajcie. Możemy Wam pomóc, podpowiedzieć, doradzić Wam ze sprzętem. Jest tam też masa użytkowników, którzy mają już tego typu sprzęty i sami też dzielą się chętnie swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jest to odskocznie od hulajnóg. Mamy tutaj rower elektryczny. Dzięki za oglądanie, no i do następnego. Cześć!